Czym jest ChatGPT Plus i dlaczego musisz za niego płacić $20 miesięcznie? Niezależnie od tego, czy darmowa wersja tego narzędzia sprostała Twoim oczekiwaniom albo Cię zawiodła, pokażemy Ci, że płatna subskrypcja ma sens. ChatGPT Plus to tak istotne usprawnienia do współpracy z modelem językowym, że podniesienie jakości i tempa pracy znacznie przewyższa koszt poniesionej inwestycji. Niezależnie od tego, czy będziesz z tego narzędzia korzystał w trakcie pracy albo po pracy, pokażemy Ci, że $20 miesięcznie to jest cena warta rozważania. Ale po kolei. GPT-4, GPT-3,5, ChatGPT, GPT+, Cloud 2, Google Bard, Llama. Tego jest naprawdę sporo. Zanim przejdziemy do tego, czym tak naprawdę jest ChatGPT+, uporządkujemy naszą wiedzę. Zobaczmy, co na dzisiaj oferuje firma OpenAI swoim klientom. Na dzisiaj ChatGPT to tak naprawdę dwie linie produktowe. Darmowa i płatna. Wbrew pozorom, przeskok możliwości przewyższa to, do czego mogły Cię przyzwyczaić np. serwisy streamingowe, gdzie płatna wersja to bardziej komfortowe korzystanie z tej darmowej. W podstawowej wersji ChatGPT mamy dostęp do GPT-3,5, czyli modelu językowego, który został opublikowany w listopadzie 2022 roku i który daje podstawowy wgląd w to, co oferują dzisiejsze wielkie modele językowe. Mamy tam prowadzenie dość ogólnych konwersacji, podstawową klasyfikację tekstu, ale też ograniczenia związane z dostępnością. ChatGPT Plus to przede wszystkim dostęp do rewolucyjnego modelu GPT-4, który według większości popularnych benchmarków jest ciągle numerem 1 tego rynku. GPT-4 to zaawansowane rozumowanie, kreatywność, elastyczne konwersacje, a także wcielanie się w rolę. No i rozszerzenia, takie jak chociaż browsing, marketplace pluginów czy code interpreter. Porównując możliwości obu modeli GPT-3,5 i GPT-4, można zobaczyć naprawdę znaczne różnice w możliwościach. Podążanie za intencjami rozmówcy, rozumienie kontekstu, wykonywanie poleceń i kreatywność są po prostu na innym poziomie. Na innym poziomie są też istotne dla programistów umiejętności, takie jak generowanie kodu, analiza wymagań projektowych czy asysta w podejmowaniu dobrych decyzji. Za $20 na miesiąc uzyskujemy dostęp do modelu, który zamiast efektu wow oferuje nam znaczne usprawnienia w codziennej pracy, o czym zresztą przekonasz się za chwilę. Zgaduję, że choć raz korzystałeś z darmowej wersji ChatGPT. Gratuluję, jesteś w tym samym miejscu co użytkownicy pierwszej generacji iPhone'a. To naszym zdaniem przełomowy moment w historii technologii. Podobieństw między światem LLM-ów a światem smartfonów jest całkiem sporo. Dzisiaj wiele osób podchodzi do ChatGPT tak jak podchodziło do iPhone'a pierwszej generacji w 2007 roku. Wtedy wielu zwolenników zapomnianej już marki BlackBerry wskazywało, że ten ekran dotykowy wcale nie działa tak dobrze, przyjemniej pracuje się na fizycznej klawiaturze, a ta cała wizja smartfonów pełnych aplikacji podłączonych do internetu jest grubymi nićmi szyta i to kolejny zbyt drogi gadżet dla wyznawców marki Apple. Dzisiaj pod względem odbioru pierwszym iPhone'em jest darmowe ChatGPT oparte o model GPT-3,5. Hype widać gołym okiem, ale łatwo znaleźć racjonalne argumenty wskazujące, dlaczego ten produkt nie jest godny uwagi. Liczne halucynacje, problemy ze zrozumieniem kontekstu i realizowaniem bardziej złożonych zadań. Na szczęście, w przeciwieństwie do iPhone'a, OpenAI za sprawą marcowej premiery GPT-4 przeskoczyło kilka generacji tego samego produktu. To tak, jakby na kilka miesięcy po premierze pierwszej generacji iPhone'a pojawiła się czwarta generacja tego samego produktu z procesorem nowej generacji, z nową świetną kamerą oraz rozbudowanymi aplikacjami, takimi jak Facebook czy Instagram. Nie wierzysz? Zobacz, jak ChatGPT Plus radzi sobie z ograniczeniami swojego darmowego odpowiednika, a to wszystko w kontekście nauki programowania. W tej przykładowej konwersacji użyłem GPT-4 jako mentora. Pierw zastosowałem uniwersalny prompt na początek, który właściwie instruuje GPT-4, aby dopytywało mnie o mój poziom umiejętności, tak aby dostosować później wytłumaczenie. Tutaj widzisz, zapytało, na jakim jestem poziomie. Powiedziałem, że jestem początkującym programistą i że chciałbym zrozumieć koncepcję client-side routingu. GPT-4 dopytuje o wszystkie niezbędne szczegóły, w jakim kontekście się uczę, z jakiego miejsca zaczynam i następnie przechodzi do prostego wytłumaczenia dopasowanego do mojego podstawowego stanu wiedzy. Zgodnie z moją prośbą z pierwszego prompta na samym wytłumaczeniu się nie kończy, teraz GPT-4 przechodzi do zadawania mi pytań sprawdzających, czy ja dobrze tę koncepcję zrozumiałem. I teraz, mając pewność, że podstawy mamy już opanowane, możemy przejść dalej i skorzystać z funkcji Code Interpretera, czyli nie tylko zatrzymać się na suchej konwersacji, ale również skorzystać z możliwości generowania, wykonywania i pobierania kodu przez GPT-4 właśnie z dodatkiem Code Interpreter.
To zrobiłem na końcu tej konwersacji, prosząc go o utworzenie mi strony prezentującej, jak działa client-side routing w praktyce. Tutaj dostałem do pobrania zipa i teraz mogę przejść do kolejnej konwersacji, aby pokazać Ci GPT-4 plugins, czyli marketplace rozszerzeń do GPT-4, które pozwalają na wykonywanie bardziej złożonych działań, korzystanie z zewnętrznych serwisów. W tym przypadku spróbujemy zahostować sobie właśnie ten przykład przygotowany w poprzedniej konwersacji przez GPT-4 Code Interpreter. Hosting zapewni nam serwis Netlify i skorzystamy z plugina Netlify Drop, który właśnie służy do tworzenia prostych aplikacji za pośrednictwem ChatGPT. Jest to świetna opcja, jeżeli chcemy przetestować coś nowego, stworzyć proste demo do prezentacji. Zacznijmy rozmowę od prostego prompta, przekazujemy naszą intencję, to, że chcemy zahostować prostą stronę składającą się z 3 plików. Niestety w przeciwieństwie do Code Interpretera, tryb pluginów nie pozwala jeszcze na upload plików, więc zawartość naszej strony będziemy musieli wkleić w formie tekstowej tutaj do czatu. Mam już ten prompt gotowy. To są dokładnie te pliki, które miałem do pobrania w poprzedniej rozmowie. Przekazujemy je teraz w formie tekstowej do Netlify Drop. Zostaną one zauploadowane na serwisie Netlify i zaraz otrzymamy link pozwalający na sprawdzenie tego przykładu w praktyce. Oto gotowy link, zobaczmy jak nasz przykład wygląda w praktyce. Jest bardzo prosty, ale działa. Jak widzimy, zmieniamy widoki bez przeładowywania przeglądarki, tak więc mamy prosty client-side routing. Możemy sobie ten przykład zawłaszczyć, przypisać do naszego konta, w innym przypadku wygaśnie on po godzinie. Jak widzisz, GPT-4 to fundament ChatGPT+, który daje nam znacznie szersze możliwości niż lepsza wyszukiwarka internetowa. Z Code Interpreterem otrzymujemy osobistego analityka danych i asystenta programisty, a pluginy poszerzają możliwości modelu o korzystanie z zewnętrznych usług, takich jak Netlify, Wolfram do obliczeń matematycznych czy WebPilot do przeglądania internetu. Więcej na temat zastosowań GPT-4 w praktyce mówiliśmy w innych filmach. Dedykowanemu filmowi o Code Interpreterze, gdzie pokazuje analizę i wizualizację danych, odcinku o AWS, w którym Przemek pokazywał, jak wykorzystać ChatGPT do nauki AWS-a, w tym Terraforma, oraz mój odcinek o tym, jak podejmować lepsze decyzje techniczne z pomocą GPT-4 na praktycznym przykładzie zmiany frameworka do testów end-to-end. No dobra, ale żeby nie było tak kolorowo, czy te rozwiązania mają jakieś wady? Oczywiście, chociaż z naszej perspektywy patrzymy bardziej na szanse czy też możliwości, które mogą być wprowadzone w GPT-4,5 albo GPT-5, a nie coś, co miałoby nas odrzucać od tych rozwiązań. No ale przechodząc do konkretów, na pewno doceniłbym to, jeśli szybkość odpowiedzi wzrośnie w kolejnych wersjach czata GPT+, i na przykład w GPT-4,5. Teraz konwersacje z GPT-4 bywają uciążliwe, szczególnie kiedy przekazujemy bardziej zaawansowane prompty, prowadzimy dłuższe konwersacje, trzeba troszkę czekać i wielu użytkowników na pewno ma pewne negatywne doświadczenia z tym związane. Po drugie, okno kontekstowe. Na rynku istnieją już modele, które przyjmują zdecydowanie więcej informacji niż 4000 tokenów, które wspiera ChatGPT Plus dostępny przez przeglądarkę, albo 32 000 tokenów, tak jak w przypadku GPT-4 dostępnego przez API. Cloud 2, o którym będziemy mówić w dalszej części tego filmu, wspiera okno kontekstowe aż do 100 000 tokenów, co umożliwia prowadzenie konwersacji na całych dokumentach, a także być może w przyszłości pojawi się opcja pracy na innych formatach danych. Po trzecie, to o czym mówi firma OpenAI, rozwój modelu i jego ewolucja na naszych oczach. Firma OpenAI zapowiada, że pracuje nad wsparciem dla bardziej użytecznej pamięci roboczej dla przechowywania stanu pomiędzy kilkoma sesjami wielu konwersacji, a to potencjalnie przekładałoby się na sytuację, w której na podstawie naszych rozmów z modelem widzimy, jak on się uczy, jak nabiera nowych doświadczeń, jak może nam przekazywać nieco inne, bardziej wzbogacone informacje. No i są też ograniczenia wynikające z samej architektury wielkich modeli językowych. Na przykład halucynacje, czyli sytuacja, w której wielki model językowy generuje tekst za wszelką cenę, ale nie pilnuje już rzetelności, nie pilnuje już faktów, próbuje zrealizować ten podstawowy cel, czyli właśnie generowanie tekstu. W GPT-4 ta podatność została już zredukowana w porównaniu do GPT-3,5, ale wciąż jest odczuwalna, wciąż możemy te halucynacje wygenerować i liczę na to, że w przyszłych modelach będzie tego jeszcze mniej. No i na sam koniec, chociaż ChatGPT Plus daje nam dostęp do najbardziej zaawansowanego wielkiego modelu językowego, czyli GPT-4, to wciąż nie zwalnia nas ze świadomego korzystania z tych rozwiązań. Wciąż musimy wiedzieć, na jakie ryzyka się piszemy, wciąż musimy wiedzieć, jak zadbać o bezpieczeństwo i musimy wiedzieć, jak sprawić, żeby dane były przetwarzane w sposób prywatny i jak najbardziej zabezpieczony, regulowany. Jeśli chcesz o tym temacie dowiedzieć się więcej, to zachęcam Cię do wejścia na stronę opanuj.ai/ebook i zapisania się na listę oczekujących na nasz nowy materiał właśnie w tym temacie. opanuj.ai/ebook, tam więcej informacji na temat bezpiecznego korzystania z wielkich modeli językowych.
Wejście do świata sztucznej inteligencji nie musi być wcale łatwe. Jeśli robisz to w pojedynkę i nie masz wcześniejszych doświadczeń, może to być naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Dlatego polecam Ci alternatywne rozwiązania, takie jak chociażby zaangażowanie się w pracę community. Jednym z takich eventów networkingowych, w których możesz wziąć udział, żeby poznać innych pasjonatów i rozwijać się wspólnie, może być konferencja FutureConf, która odbędzie się 25 i 26 września w Krakowie. Będziemy tam razem z Marcinem jako przeprogramowani, będzie tam mnóstwo innych prelegentów, jak chociażby Petros, Psylos i inni pasjonaci, którzy będą mówić o wielkich modelach językowych, o prompt engineeringu i o wszystkim tym, o czym mówimy m.in. na przeprogramowanych, ale pewnie z nieco innej perspektywy i czasami zdecydowanie ciekawiej. Dlatego polecam uczestnictwo w konferencji FutureConf 25-26 września, a z kodem Opanuj AI wbijacie na konfę nieco taniej. Do zobaczenia. Skoro jesteś już świadomy słabych stron ChatGPT+, przejdźmy teraz do dostępnych alternatyw do licznej konkurencji, która pojawiła się na rynku. Pierwszym rodzajem alternatyw dla ChatGPT+ są rozwiązania dostępne w przeglądarce. Najbardziej popularną alternatywą jest BART od Google, który charakteryzuje to, że jest darmowy oraz bardzo dobrze radzi sobie z cytowaniem źródeł. Niestety ma znacznie słabsze możliwości niż GPT-4, co Przemek pokazał w dedykowanym filmie dostępnym u nas na kanale. Link do niego znajdziesz w opisie. Następnie mamy do dyspozycji również Bing Chat dostępny w ramach przeglądarki Microsoft Edge. Jest to również darmowa usługa, co ważne oparta o ten sam model co ChatGPT+, czyli GPT-4, aczkolwiek jest ona ściśle dostosowana do kontekstu wyszukiwania informacji w sieci, czy to na konkretnej stronie, czy też szerzej w zastosowaniu podobnym do wyszukiwarki internetowej. Brakuje również rozszerzeń takich jak Code Interpreter czy pluginy. Na końcu warto wspomnieć o Cloud 2 od firmy Anthropic, który charakteryzuje podobny poziom możliwości do GPT-4 oraz szersze okno kontekstowe obsługujące do 100 000 tokenów. Niestety to rozwiązanie nie jest obecnie dostępne w Polsce ani w Unii Europejskiej, stąd nie stanowi dla nas realnej alternatywy. Następnie drugim rodzajem alternatyw są usługi dostępne przez API bądź też modele open source. Usługą dostępną przez API jest m.in. GPT-4, które w tym rodzaju rozliczenia będzie tańsze dla większości użytkowników i pozwala również na konfigurację parametrów, np. temperatury, który ma wpływ na kreatywność odpowiedzi bądź też ich determinizm. Niestety w przypadku korzystania z GPT-4 przez API nie mamy dostępu do rozszerzeń takich jak Code Interpreter czy też pluginy. Mamy również do dyspozycji liczne modele open source na czele z Llama 2 od Mety. Model ten możemy pobrać na własny komputer i uruchomić go lokalnie, bądź też uruchomić go na chmurze. To duża zaleta, aczkolwiek musimy liczyć się z podobnymi wynikami do GPT-3,5, a nie GPT-4 i mamy oczywiście wyższy próg wejścia. Jak więc widzisz, alternatyw dla ChatGPT Plus jest całkiem sporo, a każda ma swoje plusy i minusy. Nie da się jednak ukryć, że ChatGPT Plus na tle dostępnych alternatyw wypada naprawdę nieźle. Mamy tutaj kompleksową usługę, dającą nam dostęp do najsilniejszego dostępnego modelu GPT-4 wraz z kompletem fajnych rozszerzeń, Code Interpreter oraz pluginy. Mamy również wszystkie inne usprawnienia, o których wspominał Przemek, stąd z bezpośredniego porównania ChatGPT Plus naszym zdaniem wychodzi zwycięsko. Mam nadzieję, że po dzisiejszym filmie rozumiesz, że ChatGPT Plus to zdecydowanie więcej niż asystent, którym możesz zaskoczyć swoją rodzinę. To zdecydowanie większa kreatywność, to pluginy, to Code Interpreter i priorytetowy dostęp do nowych funkcji, które z każdym miesiącem rozwija firma OpenAI. I nie mówię tego jako przedstawiciel handlowy firmy OpenAI albo ktoś, kto chce Ci sprzedać to narzędzie, bo nie mam z tego żadnych profitów, ale po prostu i ja, i Marcin korzystamy z ChatGPT Plus codziennie i widzimy jego istotne zalety. A jeśli ten nowy format filmu dwuosobowy Ci się podobał, to zostaw komentarz, daj łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał, no i śledź przeprogramowane newslettery, których już teraz jest 2. Linki poniżej, co piątek rano i co poniedziałek rano, mnóstwo użytecznych informacji na Twojej skrzynce mailowej do kawusi albo do śniadania. Do zobaczenia.